la voy a ver y no te enteras. La vela. Cześć, witam w Mexico City w Meksyku. Mexico to miasto, gdzie żyje ponad 9 milionów osób, a obszar metropolii zamieszkuje ponad 20 milionów osób. Przez to jest to czwarta aglomeracja na świecie. Miasto otoczone jest górami na wysokości ponad 2000 metrów. Jeśli interesujemy się zabytkami i architekturą, to jest tutaj dużo odniesień do Europy, szczególnie z okresu Nowej Hiszpanii, ale jest też dużo współczesnej architektury. Na przykład widzimy tutaj pomnik Beethovena jako prezent od niemieckiej kolonii mieszkającej w Meksyku. Meksykanie od czasów kolonizacji hiszpańskiej są zdominowani przez katolicyzm, który wyznaje 80% populacji. Plac Mariański i Bazylika Matki Bożej z Guadalupe to miejsce, gdzie odwiedza dużo pielgrzymów. Znajduje się tam pomnik Jana Pawła II oraz duże muzeum dotyczące ostatniej pielgrzymki papieża w to miejsce. Świadczy to o tym, że meksykańscy katolicy traktują Jana Pawła II z szacunkiem i miłością, jak swojego papieża. Bazylika została zbudowana niedaleko wzgórza Tepeyac, gdzie w tym miejscu było objawienie Matki Bożej z Guadalupe. Odbywają się w to miejsce pielgrzymki, również jak widzimy Indian z różnych kultur.
Mexico City jest miks kultur. W większości to metysi, czyli mieszanka Hiszpanów i rdzennych Indian. Jest też dosyć spora grupa Indian, która przyjeżdża z terenów wiejskich. Urzędowym językiem jest hiszpański, ale Indianie z różnych kultur używają aż 55 języków, które traktują jako swoje ojczyste. A teraz widzimy makietę miasta Azteków, Tenochtitlan.
gdzie do 1521 roku żyło tam 200 000 ludzi. Była to stolica Azteków. To są tereny obecnego Meksyku. Jak widzimy, jeziora już nie istnieją obecnie, zostały osuszone, piramidy i świątynie zburzono i rozkradziono. Hiszpanie z pozyskanych materiałów zbudowali Nowy Meksyk. Bliźniaczym miastem do Tenochtitlanlu było Tlatelolco, służące w okresie prekolumbijskim jako najważniejsze centrum handlowe. W roku 1521 miasto to zostało zniszczone i splądrowane przez konfiskatorów z Hiszpanii. Na tym miejscu zbudowali kościół Santiago Świętego Jakuba. Około 50 km na północ od miasta Meksyk znajduje się miasto prekolumbijskie Teotihuacan. Od II wieku przed naszą erą powstało to prekolumbijskie centrum religijne związane z kulturą ludów Mezoameryki. Miasto zostało nazwane przez Azteków Teotihuacan, czyli tłumacząc miejscem, z którego pochodzą bogowie, miejscem, gdzie rodzą się bogowie lub stają się bogami. Legenda głosi, że zostało zbudowane przez olbrzymów, którzy mieli żyć przed pojawieniem się ludzi i zostali zniszczeni przez wielką katastrofę. Że do końca nie wiadomo, kto zbudował te piramidy. Miasto było celem pielgrzymek wielu plemion żyjących w Mezoameryce. Są tam piramidy Słońca i Księżyca. Według mitów indiańskich tu powstał świat, nastąpiło oddzielenie światła od ciemności. Powstało Słońce i Księżyc. Kultura Teotihuacan oddziaływała w sensie kulturowym i religijnym na całą Mezoamerykę. Ich bogactwo wzięło się prawdopodobnie z eksploatacji złóż obsydianu z pobliskiej miejscowości. Obsydian był przerabiany na narzędzia uważane za luksusowe, jak ostrza noży, groty, strzał czy ozdoby. Dodatkowym źródłem bogactwa były pielgrzymki z wielu rejonów do centrum religijnego. Nie wiemy natomiast nic o ludziach zamieszkujących to wielkie centrum, skąd pochodzili, jakim mówili językiem i co się z nimi stało. Wiele lat później Totonakowie z Zatoki Meksykańskiej mówili, że to ich przodkowie byli założycieli Teotihuacan, ale nie da się tego potwierdzić. Aztekowie również twierdzili, że ich przodkowie wywodzą się z Teotihuacanu. W VII wieku centrum Teotihuacanu zostało częściowo zniszczone podczas pożaru.
Po pożarze miasto nie wróciło do dawnej świetności. Wyroby rzemieślnicze były coraz gorszej jakości. Stopniowo opuszczane poddało się kolejnym napaściom koczowniczych plemion z północy. Prawdopodobnie zostało zajęte przez Tolteków, a później Chichimeków. W X wieku zostało całkowicie opuszczone. Na przełomie października i listopada w Meksyku jest obchodzone święto zmarłych, podobnie jak w Polsce. Jednak święto to inaczej jest obchodzone niż w Polsce, bardziej jako uczta, festy, szczególnie na obszarach wiejskich. Według ich wierzeń w tym czasie zmarli przybywają do świata żywych na wspólną ucztę. Tradycja święta Todos Santos sięga czasów prekolumbijskich i była już wtedy stosowana. Była obecna m.in. u Azteków i Majów. Wywodzi się zatem z terenów obecnego Meksyku. Przy tych grobach spotykają się całe rodziny. Grana jest ulubiona muzyka nieboszczyka. Śpiewane są piosenki. Jedzenie i alkohol jest spożywany. A gdy wszyscy rozejdą się do domów, pozostawione produkty jak jedzenie i napoje spożyte zostaną przez zmarłych. Taka jest ich tradycja. Spójrzmy na te przygotowane ołtarze zmarłych. Nie trzeba koniecznie jechać na groby, wystarczy ołtarz, na którym jest centralnie zdjęcie zmarłego, dookoła świeczki, kwiaty, szczególnie pomarańczowe, campasulin, kwiat zmarłych. Tak jak widzimy, znajdują się tam napoje, cygara, a dla dużych dzieci zabawki. Wypiekany jest też chleb oraz cukrowe czaszki. Na czaszkach umieszczone są imiona zmarłych. Parę jeszcze informacji o mieście Meksyk. Jak widać, jest dosyć mocno zakorkowane. Szacuje się około 4 miliony pojazdów. Dodatkowo jest słaba cyrkulacja powietrza przez góry dookoła. Powoduje to smog i szczególnie w sezonie suchym ciężko jest oddychać, gdyż pył unosi się i opada. Generalnie miasto jest przeludnione. W komunikacji miejskiej często jest ścisk i ciężko znaleźć miejsce, szczególnie w godzinach szczytu. Jednak komunikacja transportowa jest duża i dobrze zorganizowana. Jest tam rozbudowane metro, metrobusy, busy dwupiętrowe jak w Londynie i inne środki komunikacji miejskiej.
Jak pojedziecie do Meksyku, to zauważycie, że policja będzie często patrolować ulice. Zresztą nie tylko policja, ale i wojsko, policja turystyczna. Czy jest tam bezpiecznie? Powiem tak, ja nie spotkałem się wrogim nastawieniem czy przemocą w stosunku do mojej osoby. Jest dużo przestępstw, szczególnie wśród karteli narkotykowych, gdzie gangi walczą między sobą. Turysta musiałby znaleźć się w jakimś pechowym miejscu, aby zostać narażony na swoje życie. Zaciekawiła mnie tutaj Coca-Cola, która jest dosyć popularna. Produkowana jest w Meksyku i jest tania. Mała butelka kosztuje 5 peso, czyli około 1 zł. Natomiast w Polsce taka butelka znacznie droższa. Uliczne jedzenie jest popularne w Meksyku, szczególnie wieczorem, jak już nie ma upałów. Popularne są tacosy, które są smaczne i tak wyglądają od ulicznych sprzedawców. W całym mieście Meksyk są też gorsze dzielnice, gdzie widać, że żyje się ludziom gorzej. Mimo biedy jednak ołtarzek musi być. W Meksyku znajduje się też centrum finansowe i giełda, gdzie banki mają tutaj swoją siedzibę. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, jakie wy macie spostrzeżenia odnośnie tego miasta. Chętnie dowiem się czegoś więcej. Do zobaczenia w następnym filmie. Eso me pasa, mami, por quererte ver, mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece.